Pokój i dobro. Dekalog, czyli 10 przykazań Bożych. Po co tak właściwie są? Bardzo często jest tak, że przykazania, czyli dekalog, widzimy mniej więcej tak. Mamy człowieka, który jest wolny, może pójść sobie w którą stronę chce, a przykazania są jak ściana, która go ogranicza i mówi: tutaj nie wolno. A nikt z nas nie lubi ograniczeń. Owszem, potrafimy sobie to czasami wytłumaczyć, że to ograniczenie jest niezbędne, bo na przykład tutaj jest przepaść, no i ta ściana chroni nas, żebyśmy w tą przepaść nie spadli. Dobrze, że nas chroni, ale wtedy zachowujemy to przykazanie trochę jak tacy niewolnicy, to znaczy muszę je zachowywać, ale może dałoby się podejść bliżej do przepaści. To jest trochę tak jak z naszym zachowywaniem przepisów ruchu drogowego. Każdy z nas uważa, że jakieś przepisy ruchu drogowego muszą istnieć. Ale też każdy kierowca dobrze wie, że akurat w tym miejscu ograniczenie do 50, to jest śmieszne. Przecież spokojnie można pojechać 70. Czyli zachowujemy przepis, ale troszeczkę go interpretujemy po swojemu. I tak może być z przykazaniami. Oczywiście, że nie kradnij, ale kreatywna księgowość to już ujdzie. Przykazania nie są żadną barierą. Przykazania nie są żadnym ograniczeniem. W przykazaniach chodzi o coś zupełnie innego. Przykazania są drogą do skarbu. Możemy sobie wyobrazić, że taki skarb jest ukryty gdzieś głęboko w ziemi. Jak się dostać do takiego ukrytego skarbu? Rzecz jasna, musimy wykopać dołek. Problem w tym, że kiedy zaczynamy sobie kopać dołek, to, jak każde dziecko, które choć raz było na plaży wie, zaczyna nam piach zasypywać ten dołek i nie jesteśmy w stanie dokopać się zbyt głęboko. Co robią górnicy, aby dotrzeć do skarbu ukrytego głęboko w ziemi? Otóż górnicy utwardzają ściany, czyli tworzą sztolnie. Innymi słowy, umieszczają dokładnie to. W ten sposób możemy dotrzeć do skarbu. Przykazania są jakby taką właśnie sztolnią, która pozwala nam sięgać w głąb, docierać do skarbu. One nie są ograniczeniem, ale drogą do większej wartości. Każde przykazanie, chociażby weźmy przykazanie nie cudzołóż. Ono nie ma być kagańcem, który cię ogranicza. Ono ma być drogą do tego, żebyś mógł odkryć prawdziwą miłość. Tak doskonałą miłość, że jedna kobieta czy jeden mężczyzna wystarczy ci za cały świat, że nie będziesz musiał szukać obok. Logika przykazań chrześcijańskich to nie jest logika norm, które nas ograniczają, to jest logika wartości. Innymi słowy, w przykazaniach nie chodzi o to, żebyśmy się pytali, gdzie jest granica, jak daleko mogę wyjść. Ale przykazanie chrześcijańskie jest drogą na szczyt. Jest szukaniem tego, co jest wierzchołkiem. Do takiego poszukiwania skarbu, do takiego poszukiwania szczytu was wszystkich zapraszam przez najbliższe tygodnie, kiedy będziemy rozmawiać o przykazaniach.